Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o wewnętrznej sytuacji w Ukrainie, o tym, jak działania Donalda Trumpa wpływają na wewnętrzną sytuację w tym kraju, na pozycję Wołodymyra Zełenskiego, jak Ukraińcy postrzegają to, co się dzieje, jakie widzą perspektywy rozwoju sytuacji. O tym za chwilę porozmawiamy. Teraz ważne ogłoszenie. Jak wiecie Państwo, prowadzę Szkołę Przywództwa Instytutu Wolności i właśnie rozpoczynamy rekrutację do kolejnej edycji. Zapraszam serdecznie, wejdźcie na stronę szkołaprzywództwa.pl. Wiele osób, które spotykacie w tym programie, jest tam wykładowcami. Tam zobaczcie, na stronie zobaczcie, jaki jest program, jacy ludzie występują. Zachęcam serdecznie, wejdźcie na stronę i zgłaszajcie się. A teraz zaczynamy rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Casa Playa, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casa Playa to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMSO możesz obniżyć wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Sprawdź na www.amso.pl. Hallow, katolicka aplikacja dbająca o Twój rozwój duchowy. Medytacje, modlitwy, muzyka, audiobooki i treści do snu. Pobierz z linku w opisie. Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Wojtku, jak Ukraińcy odbierają to, co dzieje się między Waszyngtonem, Moskwą, Kijowem, Europą, to wszystko, co robi Donald Trump? Są oszołomieni, chociaż w związku z tym, że stan szoku trwa od kilku tygodni, to pewnie powoli z niego wychodzą, bo się zwyczajnie przyzwyczaili do nowej sytuacji, której nie oczekiwali. I tutaj myślę głównie o polityce Trumpa wobec Rosji, wobec Ukrainy. To, co się stało po 20 stycznia, a w szczególności po 12 lutego, czyli po pierwszym telefonie, po tym, kiedy Trump został prezydentem, między nim a Putinem, to jest wielkie zaskoczenie i dla elit politycznych, i dla społeczeństwa. No dość powiedzieć, że elity polityczne ukraińskie oczekiwały, że to będzie zupełnie inny Trump. Pewnym paradoksem całej tej sytuacji, w której się dzisiaj Ukraina znalazła, jest to, że Kijów stawiał trochę na Trumpa przed wyborami, w kampanii wyborczej. To znaczy, uważając, że od administracji Bidena już niczego dobrego nie otrzyma, że Biden nie jest w stanie zmienić polityki wobec wojny i wobec Rosji, że to jest polityka, która prowadzi do stopniowego wykrwawiania się Ukrainy, ale nie do zwycięstwa Ukrainy. Stąd mniej czy bardziej formalnie postawił na Trumpa, uznając, że Trump daje możliwość wyjścia z tej mało przyjemnej dla Ukrainy sytuacji. To potwierdzały też sondaże wyborcze. W grudniu 2024 roku 3/4 ukraińskiego społeczeństwa mówiło, że ufa Trumpowi. To ciekawe, bo ja też w tym czasie właśnie pamiętam, byłem w Kijowie, czy to był listopad, grudzień, już po wyborach i czułem taki potworny marazm i taki złość na cały Zachód, który nie pomaga tyle, ile trzeba, który nie pomaga im wygrać tej wojny. I rozmawiam dużo, to już było po wyborach właśnie, o tym, jak oni postrzegają, jakie szanse, czy jakie nadzieje, jakie strachy mają związane z Donaldem Trumpem i tam prawie wszędzie czułem dużą nadzieję z tym związaną, więc chyba ten szok rzeczywiście musi być bardzo głęboki. Tak, bo te nadzieje zostały zawiedzione i to też pokazują znowu sondaże. Już nie 3/4, tylko ponad połowa społeczeństwa ukraińskiego nie ufa Trumpowi, uznając go wręcz za jego politykę za zagrożenie. Zmieniło się też stanowisko władz ukraińskich wobec Trumpa, w szczególności po tym feralnym spotkaniu w gabinecie owalnym. Cała narracja Trumpa wobec Ukrainy, głosowanie w ONZ-cie, czy to, że Amerykanie zagłosowali przeciwko rezolucji potępiającej agresję rosyjską, inne działania Trumpa, cała jego narracja wobec Rosji wreszcie powoduje, że i społeczeństwo, i politycy na Ukrainie mają takie poczucie zdrady. I to jest ciekawe, że to jest właśnie kilka tygodni, kiedy to wahadło zmieniło się kompletnie o 180 stopni. Czy oni na co dzień komentują te wszystkie spotkania,
wystąpienia współpracowników Donalda Trumpa, którzy są zachwyceni, że przekazał im piękny portret, że Władimir Putin przekazał piękny portret Donalda Trumpa i w ogóle modlił się za niego i jest takim dobrym człowiekiem, ufają mu. Wczoraj zobaczyłem zdjęcie z rozmów, które były w Waszyngtonie, przedstawicieli Rosji, którzy tam przyjechali, stał z Marco Rubio, jeszcze jeden z współpracowników Trumpa, wspólnie z tymi Rosjanami śmiali się do siebie. No to w Polsce wywołuje silne emocje, chyba na Ukrainie musi wywoływać jeszcze większe. Tak, bardzo. Bardzo silne emocje i bardzo silne dyskusje również. Ukraińska dyskusja trwa głównie na Facebooku, w znacznie większym stopniu niż w Polsce. To też wynika z tego, że Ukraina nie ma takich tradycyjnych mediów w pełnym tego słowa znaczeniu, jak choćby gazety codzienne. Więc tam zarówno politycy, jak i społeczeństwo to, co myślą, różne swoje emocje uzewnętrzniają właśnie w Facebooku. No więc Facebook ukraiński jest bezlitosny, jeśli chodzi o Trumpa. Jest wręcz takie poczucie zdrady. Mimo tego, że negocjacje amerykańsko-rosyjskie się nie skończyły, trwają, nie wiadomo w ogóle, czy się skończą czymkolwiek, to poczucie bycia zdradzonym jest wszechogarniające, bo nie takiego Trumpa Ukraińcy oczekiwali. Oni się spodziewali czegoś zupełnie innego od tej prezydentury, a tu się nagle okazuje, że właśnie mamy spotkania, mamy telefony, mamy uśmiechy, mamy wizyty, mamy różne niedziałanie też wobec Rosji. Trump, jak wiemy, nałożył różne cła na różne państwa, czy na większość państw, ale nie na Rosję. To też jest komentowane. Kilka dni temu miał miejsce ostrzał Krzywego Rogu, ponad półmilionowego miasta, rodzinnego miasta prezydenta Zełenskiego zresztą, i jego żony również, gdzie rosyjskie rakiety spadły między innymi na plac zabaw, zabijając wiele dzieci. Prezydent Zełenski oburzył się tym, że oświadczenie ambasady amerykańskiej w Kijowie nie nazywało winowajcy całego tego zajścia. Nie padło tam słowa Rosja. Nie padło tam słowo Rosja, więc to jest taki kolejny przytyk. Prezydent Zełenski po spotkaniu w gabinecie owalnym stara się być jednak dyplomatyczny w swoich wypowiedziach, ale jak widać daleko nie zawsze wytrzymuje. Społeczeństwo ukraińskie tych ograniczeń nie ma, więc nazywa rzeczy po imieniu. Jaka w tej chwili, zwłaszcza wśród tych kręgach opiniotwórczych, w którym kierunku idzie myślenie? No bo z jednej strony zdają sobie sprawę, że bez Amerykanów trudno będzie cokolwiek zrobić, że umowa o tych ziemiach, metalach rzadkich będzie, jest potrzebna tylko w jakiejś przyzwoitej formie, żeby Amerykanie byli na miejscu, żeby chronili swoich interesów w przyszłości. Wiedzą, że to Amerykanie mają największe zasoby militarne, żeby im realnie móc pomóc w jakikolwiek sposób, albo zabezpieczyć, dać gwarancję bezpieczeństwa potem. No ale jednocześnie dzieje się to, co się dzieje. I muszą z nimi rozmawiać i czują olbrzymią niechęć, jak rozumiem. Jak oni z tego, jakim tam plany się rodzą w głowach w tej sytuacji? Myślę, że Ukraińcy sobie zdają sprawę, myślę tu o władzach, ale społeczeństwie również, bo ukraińskie społeczeństwo jest dużo rozumiejące, że muszą walczyć na dwa fronty. Oczywiście ta walka na tym drugim amerykańskim froncie to jest walka polityczna, a nie militarna, ale również z bardzo blisko wspierającego, kluczowego państwa, wspierającego Ukrainę, Stany Zjednoczone stały się krajem, który wręcz zagraża niektórym fundamentalnym interesom ukraińskim. Oczekiwania są, myślę, że jedno minimalne, a właściwie dwa. To znaczy Ukraińcy nie oczekują wsparcia wojskowego już. Znaczy zdają sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie nowego pakietu pomocy wojskowej już nie będzie, ale oczekują, i to jest to minimum, że Amerykanie utrzymują wsparcie wywiadowcze. Pamiętajmy, że po tym spotkaniu w gabinecie owalnym przez tydzień, czy na tydzień Amerykanie wstrzymali jakiekolwiek dane wywiadowcze przekazywanie ich stronie ukraińskiej, co zaczęło powodować pewne rosnące problemy na froncie, dlatego że żaden inny sojusznik ukraiński, ani Brytyjczycy, ani ktokolwiek inny nie są w stanie Amerykanów tutaj zastąpić. Więc Ukraińcy by chcieli, żeby Amerykanie w dalszym ciągu te dane wywiadowcze przekazywali. To się dzieje cały czas i Kijów ma nadzieję, że to będzie trwało. Natomiast
Drugi interes ukraiński, wręcz jeszcze ważniejszy, jest taki, że nie dojdzie jednak do porozumienia między Waszyngtonem a Moskwą ponad głowami ukraińskimi. Że tutaj Kijów słusznie mówi, nie można rozmawiać o interesach Ukrainy, o przyszłości Ukrainy bez udziału Ukraińców. Tymczasem Trump rozmawia z Rosjanami bez udziału ukraińskiego, chociaż to ostatnie spotkanie w Arabii Saudyjskiej 2 tygodnie temu, ono jednak było w takim formacie, który wprawdzie nie był formatem trójstronnym, ale doszło do spotkania najpierw z delegacją rosyjską Amerykanów, potem z delegacją ukraińską, czy może odwrotnej kolejności, delegacją ukraińską, delegacją rosyjską i potem delegacją ukraińską ponownie. Więc I te rozmowy ukraińsko-amerykańskie podobno były bardzo dobre. komunikaty obu stron po tych rozmowach są raczej pozytywne, natomiast myślę, że ta główna niewiadoma dzisiaj strony ukraińskiej to jest to, że oni nie wiedzą, co jest dzisiaj na stole rozmów rosyjsko-amerykańskich. To znaczy, jakie są możliwości czy granice amerykańskich ustępstw wobec Rosji i jak daleko te rozmowy Trumpa z Putinem mogą pójść. Więc tutaj Ukraińcy nie są o tym informowani i nie wiedzą. Nie są informowani. Nie ma kanałów. Nie są takich informowani komunikacji. i myślę, że oni by chcieli wiedzieć, o czym trwa dyskusja, jakie są szczegóły tej dyskusji w szczególności. Na ile rozumiem, Ukraińcy tego nie wiedzą. Powiedziałeś, że nie liczą już na dostawy sprzętu. I jakby... Czy dobrze rozumiem, że oni są w stanie się z tym pogodzić i powiedzieć, damy sobie radę jakoś? Nie wiem, czy są w stanie się pogodzić. Oczywiście Ale woleliby, czy- żeby ten sprzęt jasne. płynął. Mają Ale w sensie też nadzieję... takim zakładają, dobra, damy sobie jakoś radę. Przekonanie dzisiaj na Ukrainie jest takie, było trudno, będzie jeszcze trudniej, ale na początku rosyjskiej inwazji sytuacja była jeszcze trudniejsza. Więc jak powiedziałem na początku, po tym stanie nieoczekiwanego szoku, jaki spowodował zwrot Trumpa, Ukraińcy trochę się do tej nowej sytuacji przyzwyczaili, ale wiedzą też, że nie ma alternatywy. To jest pewnie, powinniśmy się chyba postawić w sytuacji państwa, narodu, które prowadzi już 3. rok, 4. rok się rozpoczął. Wojnę, która jest wojną dla nich o wszystko, gdzie codziennie spadają na głowy i ich dzieci. Ostatni przypadek z Krzywego Rogu. Rosyjskie rakiety, kiedy Rosja próbuje sparaliżować im dostawy ciepła i energii. I w takiej sytuacji, kiedy dostajesz, takie jest postrzeganie na Ukrainie, dostajesz uderzenie w plecy, tak, od sojusznika, który był jednym z najważniejszym sojusznikiem właściwie do niedawna, no to myślisz sobie, no to w tej wojnie już chyba nic cię nie może zdziwić, ale z drugiej strony po chwili wiesz, że jak odpuścisz linię frontu, no to nie tylko będą rakiety spadać na place zabaw, ale przyjdą Rosjanie i będą zabijać, gwałcić i rabować. Więc to jest na zasadzie, jest źle, ale może być jeszcze gorzej i do tego jeszcze gorzej nie powinniśmy dopuścić. Ukraińcy też, wracając do kwestii broni amerykańskiej, liczą, że administracja Trumpa dotrzyma tych uzgodnionych dostaw jeszcze poprzednią administracją amerykańską Bidena, które nie zdążyły na Ukrainę jeszcze dotrzeć. Kontrakty są podpisane, są opłacone, więc tutaj Ukraińcy mają nadzieję, tam zostało około $2 miliardów jeszcze do wydania, że to się uda Dwóch z tych zrealizować. 60. Z 2 z tych 60, chociaż tak de facto to te 60 poszło też między innymi na utrzymanie sił amerykańskich w Europie, więc to nie jest tak, że te 61 miliardów przekłada się w całości na wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Czyli jeszcze tylko 2 miliardy są do wykorzystania. 2 miliardy no to... są do wykorzystania i to rzecz jasna Kijów ma nadzieję, że tą alternatywą dla Amerykanów staną się Europejczycy. Że Europa będzie robić znacznie więcej niż robiła. Około połowy całości dostaw to były dostawy w ciągu 3 lat. Amerykańskie, trochę podobnej wielkości w tym samym zakresie czasowym europejskie. Skoro nie będziemy mieć Amerykanów, no to jest jasne, że to Europa musi zrobić więcej, szczególnie, że wojna ma miejsce w Europie i to jest przede wszystkim interes europejski. Taka jest też logika działania i rozumowania administracji Trumpa i samego prezydenta Stanów Zjednoczonych, że skoro jest to problem europejski, no to Europejczycy muszą więcej zapłacić. I rzeczywiście jest rozumienie tego, że Europa musi zrobić, dać i być bardziej szczodra, więcej niż w ciągu ostatnich lat. Natomiast póki co mamy wiele deklaracji spotkań, a mało realnych działań. Jak dzisiaj wygląda jak dzisiaj wyglądają te dostawy sprzętu z Europy i ze Stanów? Znaczy, jaką część obecnie Europa dostarcza, a jaka
a na ile Ukraińcy po prostu walczą tym, co dostali wcześniej, tym, co sami produkują. Ukraińcy mają sporo sprzętu, który dostali jeszcze z dostaw amerykańskich danych przez Bidena. Zwiększają własną produkcję, ale nie jestem w stanie ci szczegółowo na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że to są dane, które są niejawne. No, rzecz jasna, Ukraina prowadzi wojnę, więc nie mamy codziennie aktualizowanych informacji, jaki mają stan magazynów, jaką część amunicji, także tej potrzebnej do większych systemów produkować w oparciu o zasoby własne. Tutaj są rozbieżne dane. Nawet być może do połowy, niektórzy mówią, że powyżej połowy amunicji są w stanie produkować sami. Na pewno wydajność ukraińskiego sektora zbrojeniowego rośnie i to jest też naturalne w warunkach wojennych. Myślę, że jeśli chodzi o dostawy amerykańskie, to już to jest kwestia choćby serwisowania, tak? Znaczy pamiętajmy, że Ukraińcy korzystają ze sprzętu amerykańskiego przekazanego nie tylko przez Amerykanów, ale też przez sojuszników, no choćby Patrioty, tak? Systemy obrony powietrznej, wyrzutnie do Patriotów, które działają w trybie niemal codziennym, no bo muszą zbijać rosyjskie rakiety, które lecą w stronę ukraińską. Są produkowane też rakiety do wyrzutni Patriot przez Amerykanów, więc to, czy choćby jeśli Brytyjczycy, czy ktokolwiek inny, kto jest użytkownikiem Patriotów, będzie chciał przekazać rakiety do tych wyrzutni, no to musi mieć to zgodę amerykańską. Więc w tym sensie Kijowowi zależy na relacjach z USA, również z tego względu. Poszczególne państwa Europy dają więcej w ostatnich miesiącach. Dają więcej niż dawały 2 lata temu? Tak. Tutaj między innymi Brytyjczycy się trochę ruszyli, trochę też państwa nordyckie przyjęły nowe pakiety wsparcia. Natomiast jest pytanie o to, czy będzie pakiet europejski, ewentualnie w ramach Unii Europejskiej nie będzie, bo wiemy, że Węgry się na to nie zgadzają, więc w tym sensie mamy dodatkowy problem, bo środki pewnie by się nawet ze źródeł funduszy europejskich znalazły, choćby mamy różne oszczędności w funduszach covidowych czy post-covidowych, tak? Gdzie zostało całkiem sporo pieniędzy, a tam się mówi nawet o kilkudziesięciu miliardach euro. Natomiast Węgry zablokowały przyjęcie wspólnego unijnego pakietu dla Ukrainy, więc w tym momencie trwają szybkie, czy takie nerwowe prace nad alternatywą. Znaczy, jeśli nie Europa 27, tak, no to koalicja chętnych. Minus Węgry, tak. Pewnie Słowacja, może ktoś jeszcze. Ale jak widzimy, jest ten problem i cały czas takiego uzgodnionego pakietu Kaja Kallas mówiła, że miałby on mieć wartość 400 miliardów euro. Cały czas jesteśmy daleko od tego, więc myślę, że Kijów też się trochę niecierpliwi, trochę się zaczyna martwić, że nie ma jasnego uzgodnienia, szczególnie, że pamiętajmy, że od przyjęcia decyzji politycznej do uruchomienia dostaw jest jeszcze całkiem sporo czasu. Trzeba to mieć, a jeśli się nie ma dzisiaj, to trzeba to wyprodukować. Szczególnie, że mamy prawie połowę długo. kwietnia, tak? Ukraińcy, tu znowu nie mamy jasnych szacunków, na ile im wystarczy broni, którą sobie gdzieś tam zmagazynowali. Mówi się o końcu lata, sierpień, wrzesień najczęściej, że to jest czas, kiedy Ukraina w oparciu o to, co już ma i te obiecane jeszcze dostawy jest sobie w stanie poradzić, ale jest pytanie najważniejsze, co będzie na te 4 czy około 4 miesięcy, bo Rosjanie się nie zatrzymują i mimo tego, że nie ma jakichś znaczących zmian na froncie w ostatnich tygodniach, to też jest ciekawe, że Rosjanie bardzo by chcieli mieć przełom, gdzieś tam różne przecieki mówią, że rzekomo szykują nową ofensywę, która miałaby też przechylić szale w negocjacjach rosyjsko-amerykańskich, ale to nie, nawet jeśli ją zaczną, to nie jest powiedziane, że koniecznie muszą mieć sukces na froncie. Także dlatego, że cała sytuacja między Kijowem a Waszyngtonem spowodowała, że pewne zawzięcie ukraińskie, pewien taki charakterystyczny dla narodu ukraińskiego upór, on tylko przybrał na sile. Tak? To znaczy Ukraińcy dzisiaj wiedzą, że nie walczą, jak już powiedzieliśmy, właściwie na 2 fronty. Znaczy jeden front jest frontem militarnym, a ten drugi jest frontem politycznym, ale sytuacja jest trudniejsza niż pewnie można było oczekiwać, więc tym bardziej nie mamy nic do stracenia, a chcąc zachować nasze rodziny przy życiu, żeby Rosjanie do nas nie przyszli i nie powtórzyło się to, co na początku wojny, no to musimy trzymać linię frontu, mówią Ukraińcy. Niezwykle ważne na wojnie, czego się dowiedzieliśmy, niektórzy znawcy wiedzieli to wcześniej, a ci, którzy zaczęli się interesować wojnami wtedy, kiedy wybuchła tuż za naszą granicą, jest morale. Jak nieprawdopodobne znaczenie ma morale. Takie widzieliśmy bardzo wysokie morale po stronie ukraińskiej, bardzo niskie po stronie rosyjskiej. Jak pomimo dysproporcji sił, jaką dużą rolę to odgrywało.
No i przez długi czas mówiliśmy, że to morale armii ukraińskiej jest wysokie, no a potem ono stopniowo siłą rzeczy zaczęło spadać, tak? I pamiętam właśnie te pół roku temu, tak? To było naprawdę, no dużo słyszałem takich głosów, że jest już kiepsko, nie? Zwłaszcza, że tych najlepszych żołnierzy z początku wojny już po prostu nie ma. No i pytanie, czy Donald Trump, tak jak wcześniej Władimir Putin, sprawił, że to morale się podniosło? Myślę, że to morale się podniosło zarówno jeśli chodzi o siły zbrojne Ukrainy, jak i społeczeństwo. Bo wszyscy na Ukrainie są tą wojną zmęczeni. To jest naturalne w przypadku tak długiego konfliktu, bo to jest długi konflikt. Także mimo tego, że pewna odporność i takie czysto ludzkie przyzwyczajanie się nawet do trudniejszej sytuacji, prawda? Czy wojennej, czy skrajnej biedy. Jak sobie czytamy wspomnienia Polaków zesłanych na Syberię, to wiemy, że jakkolwiek trudno na początku nie było, po jakimś czasie oni się zaczęli przyzwyczaić do tych warunków mrozu choćby. Więc tak też jest z Ukraińcami. Morale wzrosło właśnie ze względu na to nieoczekiwane uderzenie ze strony amerykańskiej. Ukraina jest wycieńczona tą wojną. Ukraińskie siły zbrojne są ogromnie zmęczone. Nie ma rotacji tak, jakby chcieli. Nie ma przepustek, ale z drugiej strony jest to zrozumienie, że jak oni nie wytrzymają, jak oni pękną, no to będzie jeszcze gorzej, tak? Więc to jest trochę na zasadzie musimy się trzymać, bo jak my ulegniemy, no to tak gdyby ten napór ze wschodu, on się rozleje, i wtedy będzie rzeczywiście bardzo źle. Był taki moment bardzo trudny, kiedy zaczęły się rozmowy, i których słyszałem takie głosy z kilku źródeł, czy takie opinie, że żołnierze nie chcą walczyć, bo mają takie poczucie, że idą walczyć, a za chwilę ktoś się dogada i tą wojnę zakończy. I teraz ja muszę iść na tą pierwszą linię, strzelać, narażać swoje życie, kiedy ja już wiem, że nic się nie zmieni i że za tydzień albo za 2 zostanie podpisane porozumienie, jak się wtedy wydawało. I to był taki bardzo trudny moment, ale rozumiem, że to się pewnie zmieniło. To się zmieniło, ale ja myślę, że to wynika z tego, że po pierwsze główny decydent na Ukrainie, czyli Włodymyr Zełenski, doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że on nie może pójść na ustępstwa, których nie zaakceptuje naród i jego żołnierze. I żołnierze też wiedzą, że są takie scenariusze, których ci ludzie, którzy siedzą w okopach od 3 lat nie zaakceptują. Więc w tym sensie Ukraina jest trochę beczką prochu. I prezydent Zełenski zdaje sobie z tego sprawę, że to nie on będzie trzymał te zapałki, które mogą tą beczkę prochu spowodować, że ona wybuchnie. Rosjanie bardzo by chcieli, żeby do tego doszło, dlatego Rosjanie mówią między innymi, że anektowali 4 obwody ukraińskie we wrześniu 2022 roku w granicach administracyjnych, nie kontrolując całości tych 4 ukraińskich obwodów: donieckiego, ługańskiego, zaporowskiego i chersońskiego. Spora ich część, szczególnie tych 2 ostatnich, jest pod kontrolą ukraińską, ze stolicami tych obwodów, czyli Zaporożem i Chersoniem, gdzie siły ukraińskie są i raczej póki co nic im tam nie zagraża, no, w szczególności jeśli chodzi o tą część obwodu chersońskiego, strategicznie ważnego, który jest położony, który Dniepr przecina, więc miasto Cherson jest położone na tej prawej stronie rzeki Dniepr. Tam nie ma Rosjan. Byli, ale się wiele miesięcy temu wycofali, czy zostali zmuszeni do wycofania. Więc Rosjanie mówią, ale rozmawiamy o przejęciu przez Rosję kontroli nad całością tych 4 obwodów. Prezydent Zełenski mówi kategorycznie nie, doskonale wiedząc, że gdyby tylko teoretycznie podpisał porozumienie, które by oddawało Rosji także kontrolę nad tymi częściami tych obwodów, których nie kontrolują dzisiaj, no to jego żołnierze by tego nie zaakceptowali. Znaczy moglibyśmy mieć do czynienia po prostu z buntem żołnierzy. Na co grają, jak powiedziałem, Rosjanie, bo im gorzej na Ukrainie, tym lepiej dla Rosji. Jeszcze wracając do sprzętu. W ciągu tych ostatniego roku, 2 niesamowicie rozwinęła się produkcja ukraińska. Czy możesz powiedzieć, jak ona dzisiaj wygląda? Jak to się zmieniło? Po pierwsze, ta wojna, może zacznijmy trochę od takiej nieoczekiwanej strony, być może nieoczekiwanej. Spora część, mówi się nawet, że 2/3 ofiar w tej wojnie są powodowane przez drony. Tak. I w tym sensie jest to wojna, jakiej pewnie jeszcze nie było, na taką skalę na pewno. Drony Ukraińcy produkują sami, ale z komponentów, które pochodzą z Zachodu i z Chin. Nawet w odwrotnej kolejności z Chin i z Zachodu. I oczywiście Ukraińcy je przetwarzają, ulepszają, podczepiają do nich ładunki wybuchowe
i są w stanie tych dronów produkować setki tysięcy. Więc w tym sensie to, że Ukraina była w stanie tak szybko do tego poziomu dojść, to jest sukces armii ukraińskiej, ale też wspieranej przez wolontariuszy, bo te drony są w dużym stopniu też robione przez wolontariuszy. Są całe fundacje, inicjatywy społeczne, które zbierają środki, kupują te drony za granicą i potem je składają. Niebywały sukces oddolnej mobilizacji. I to jest bardzo, zdaje się, bardzo wiele małych i średniej wielkości fabryczek, a nie jakieś dwa wielkie zakłady, pewnie, które stoją, dokładnie. które To raczej łatwo zbombardować. Tak. Znaczy, tego nie można zbombardować. To jest robione ogólnonarodowym wysiłkiem. Jeśli chodzi o produkcję broni, amunicji, transporterów opancerzonych, no to Ukraińcy dają sobie radę coraz lepiej, ale nie ma co ukrywać, że cały czas są zdani na wsparcie ze strony zachodniej. Nie są w stanie wyprodukować wszystkiego, czego potrzebują i nie będą w stanie, także jeśli chodzi o ten kluczową część obrony, czyli obronę przeciwrakietową. Tutaj mamy Patrioty, mamy różne produkcji brytyjskiej czy niemieckiej, także jeśli chodzi o wyrzutnie do tychże systemów obrony powietrznej. Tutaj Ukraińcy są zależni, także jeśli chodzi o tą wielokalibrową amunicję, także jeśli chodzi o serwisowanie. Znaczy Ukraińcy się uczą serwisowania sprzętu zachodniego, ale często potrzebują jeszcze wsparcia ze strony Zachodu. Mamy serwisantów różnych firm zachodnich, które albo jeżdżą na Ukrainie, albo serwisują sprzęt. To też jest dużym utrudnieniem dla sił zbrojnych ukraińskich, kiedy trzeba sprzęt do serwisowania wysyłać za granicę ukraińską, przez to jest stracony czas. Ukraińcy dostają kolejne myśliwce F-16, także Mirage francuskie i to też jest sukces ukraiński, że one są, nie wiemy dokładnie gdzie stacjonują, ale to, że one są cały czas w ruchu. Wiemy tylko o jednym, który został strącony. Na samym początku doszło tam do wypadku. Co się dokładnie wydarzyło, nie wiemy. Wiemy, że po dosłownie kilka dni temu pilot tego myśliwca został nagrodzony orderem państwowym. Czyli te wszystkie samoloty F-16, które zostały dostarczone, one wszystkie pracują. Wszystko na to wskazuje. Ukraińcy ani Rosjanie nie raportowali o żadnych stratach. I to, że one stacjonują w bezpiecznym miejscu, gdzie Rosjanie nie są w stanie ich tak długo już dosięgnąć, to też jest sukces ukraiński. Myślę, że cała ta wojna, która jest badana i będzie długo badana i studiowana na różne sposoby, ona pokazuje niesamowitą innowacyjność strony ukraińskiej, niesamowity hard ducha, który wynika głównie z tego, że, no znowu, przepraszam, że powtórzę, ale alternatywa dla braku obrony będzie znacznie gorsza, bo stawką tej wojny jest nie tylko ukraińska suwerenność, ale też to, co Rosjanie pokazali na początku, w pierwszych tygodniach wojny. Znaczy, jeśli Ukraińcy, a nie chcą przecież dopuścić do kolejnych masakr i zbrodni na masową skalę, no to muszą trzymać linię frontu, licząc zarazem, że sojusznicy europejscy zrobią znacznie więcej niż w ciągu ostatnich 3 lat. Kiedy się patrzy na to, co się dzieje tak bardzo bieżąco, no to nie wygląda to dobrze. No. Ale kiedy patrzymy na te całe 3 lata wojny i to, co osiągnęli Rosjanie, no to osiągnęli tak naprawdę bardzo niewiele, zakładając skalę i siłę tych państw. Kiedy często sobie nie zdajemy sprawy. Powiedziałeś, to już 4. rok tej wojny. II wojna światowa trwała 5 lat. I ile było zwrotów w niej, tak? Jakie były... Być może trudno nam sobie dzisiaj wyobrazić, co jeszcze może się wydarzyć podczas tej wojny, bo już tak prawie się przyzwyczailiśmy do tego, że ta wojna musi się zakończyć, bo Ukraina jest słaba i jakiś deal musi być. Dzisiaj... No nie wiem, ja nic nie wskazuję na to, żeby jakiś deal został dopięty, że nie ma żadnych sygnałów poza tym, co mówi Donald Trump, że już jest bardzo blisko, ale żadne czyny nie wskazują na to, żeby było bardzo blisko. Czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić to, że ta wojna jeszcze może trwać rok, 2, 3 i przybrać zupełnie inny wymiar? Ja bym powiedział, że dzisiaj to jest wręcz najbardziej prawdopodobny, moim zdaniem, scenariusz, że ta wojna będzie trwała w najbliższych miesiącach co najmniej. To, co powiedziałeś, jest bardzo ważne, znaczy punkt odniesienia. Rosja w ciągu tych ponad 3 lat otwartego konfliktu nie była w stanie zrealizować żadnego ze swoich głównych celów strategicznych. Państwo ukraińskie działa, armia ukraińska walczy, nie została sparaliżowana, energetyka ukraińska, instytucje państwa ukraińskiego, państwo jako takie, sektor bankowy, nawet gospodarka
działają. Jak weźmiemy pod uwagę to, co Putin deklarował przed wybuchem tej wojny, co było celem tej wojny i co pozostaje, on to powtórzył kilka dni temu, mówiąc, że to jest zresztą ciekawe i mam nadzieję, że też w Waszyngtonie zostało to odnotowane, że cele tej wojny dzisiaj są takie same, jak przed 24 lutego 2022 roku. Więc możemy rozmawiać o zawieszeniu ognia, chce tego prezydent Trump i dobrze, Ukraina też tego chce, ale pamiętajmy, że Rosja ma takie same cele, jak miała 3 lata temu. One nie uległy zmiany. Rosja chce kontroli nad państwem ukraińskim, Rosja chce zniszczenia państwa ukraińskiego i Rosja chce wywrócenia do góry nogami systemu bezpieczeństwa w Europie. Od tego jest cały czas daleko. I przygotowuje się też na bardzo długą wojnę. Wszystko na to wskazuje. Przestawiła gospodarkę na tory wojenne. Gospodarka i społeczeństwo ukraińskie, a także elity polityczne nauczyły się działać w warunkach wojennych. To jest trudne, żeby kiedy państwo, szczególnie i państwo, które się broni, i państwo, które jest najeźdźcą, przestawienie całego sposobu funkcjonowania państwa, jego gospodarki na tory wojenne jest trudne, ale potem powrócenie do wcześniejszego trybu, ono wcale łatwiejsze nie jest. Szczególnie, że dzisiaj, kiedy gros wydatków budżetowych to są wydatki na wojnę, kiedy mamy grupy w elicie władzy, które są beneficjentami wojny, których kapitały nowe zaczęły na wojnie, dostawach dla armii, także korupcji na armii, zaczęły wyrastać, no to odwrócenie też pewnego modelu działania państwa, tak, w takim specjalnym trybie jest to państwo rosyjskie dzisiaj, no to jak to zrobić? Jakie to niesie zagrożenia dla reżimu putinowskiego? No to myślę, że to jest bardzo trudne pytanie. Z drugiej strony ja nie widzę też interesu Putina, żeby z trybu wojennego państwa rosyjskie wycofać. Putin chce przejść do historii jako zwycięzca. I on wszedł w negocjacje z Trumpem, bo one dają mu już teraz pewne realne zyski. I propagandowe, i też jego pozycja na arenie wewnętrznej rosyjskiej się umocniła. Zostało głęboko podważone zaufanie do sojuszników amerykańskich w Europie i w wielu innych miejscach na świecie. To wszystko jest czymś, co sprawia, że ostatnie 2 miesiące Putin może popatrzeć z dużą satysfakcją. Wszedł w te negocjacje, ale on chce tych negocjacji na jego warunkach. On chce je utrzymywać, bo to znowu daje konkretne zyski dla Rosji, ale nie jest wcale nigdzie powiedziane, że one się muszą skończyć sukcesem strony amerykańskiej. Oczywiście mogłyby, ale pod warunkiem, że prezydent Trump pójdzie na daleko idące ustępstwa wobec Rosji, co nie oznacza jeszcze, że Zełenski i państwo ukraińskie musiałoby te porozumienie Trumpa z Putinem zaakceptować, gdyby do niego doszło. No właśnie, no bo to na końcu Trump może się dogadać w wielu sprawach z Zełenskim, ale nie w tej sprawie, czy bez Zełenskiego, znaczy Trump może się dogadać w wielu sprawach z Putinem, co do współpracy amerykańsko-rosyjskiej, ale nie może się dogadać bez Zełenskiego, co do tego, czy żołnierze przestaną ukraińscy walczyć, czy nie. Tu ta zgoda jest po prostu, ona musi być. Szczególnie, że Da się Europę odstawić, ale nie da się Ukrainy odstawić. Mogą zawrzeć sobie porozumienie, z którego nic nie będzie wynikać. Szczególnie, że Zełenski ma tutaj niewiele do stracenia, bo jeśli by zaakceptował takie niekorzystne porozumienie, gdyby do niego doszło, USA z Rosją, no to społeczeństwo mu się zbuntuje, żołnierze mu się zbuntują, on zostanie pozbawiony władzy. Znaczy to jest jasne. Rosja negocjuje, gra na czas, uważając, że czas działa na korzyść Rosji, ale też nie mam wrażenia, że Rosjanie koniecznie uważają, że koniecznie muszą się z Amerykanami dogadać. Znaczy póki co to wszystko, co robią Stany Zjednoczone, to jest na rękę Rosji, więc Rosja bierze te kolejne prezenty i nie dziękuję. Pozycja Zełenskiego była coraz słabsza. Tak, jego popularność spadała, wytykano mu rozmaite błędy. O wielu błędach myśmy tutaj mówili. Naturalne zmęczenie. No trudno, żeby ktoś przez 3 lata był ciągle bardzo popularny, miał ciągle poparcie, różnice interesów różnych graczy. Opozycja zaczęła się budzić. Mówiło się o tym, że może ktoś inny zostać prezydentem po wyborach. No jak rozumiem, paradoksalnie przez te działania Trumpa i przez tą nieszczęsną rozmowę, która u nas w Polsce i w Europie często była, Zełenski był za sposób jej prowadzenia krytykowany, to ona chyba odwróciła ten trend i Zełenski się umacnia, a opozycja cichnie. Dokładnie tak. Prezydent Zełenski ma najwyższe notowanie od wielu miesięcy.
wszystkie badania pokazują, że więcej Ukraińców zaczęło mu ufać i więcej Ukraińców chce na niego głosować. Dzisiaj, gdyby doszło do wyborów prezydenckich, no to Zełenski wygrywa ze wszystkimi, włącznie z generałem Załużnym, tak? który zresztą zachował się bardzo przyzwoicie po spotkaniu w gabinecie owalnym. Znaczy zajął bardzo propaństwową pozycję. No więcej, nawet główny rywal, może nie w wyborach prezydenckich przyszłych, ale taki znienawidzony przez Zełenskiego, czyli były prezydent Petro Poroszenko, on również zachował się propaństwowo i bardzo lojalnie wobec Zełenskiego. Więc w tym sensie Ukraińcy pokazali, że no mając do czynienia z zagrożeniem zewnętrznym, w tym wypadku polityką Trumpa, potrafią się wewnętrznie zjednoczyć. Dzisiaj nie ma właściwie sporów między ważnymi politykami, czy tym jakichś ważnych sporów społecznych, czy co należy robić. Znaczy wszyscy, jest tam konsensus właściwie, że należy działać wspólnie. Ukraińcy też nie chcą wyborów prezydenckich. Nie chce ich prezydent Zełenski, nie chce ich społeczeństwo ukraińskie. Też kolejne badania, one też są na podobnym poziomie od 3 lat pokazują, że Ukraińcy, 2/3, teraz nawet trochę więcej niż 2/3 ukraińskiego społeczeństwa twierdzi, że wybory dzisiaj byłyby złym pomysłem i też nie do końca wiadomo, jak je przeprowadzić. Kiedy mamy tak wiele osób, które są uchodźcami za granicą, które są wewnętrznie przesiedlone, kiedy mamy 1 milion ludzi pod bronią, prawda, kiedy nie mamy list wyborów. No, zrobienie wyborów w takich warunkach jest pewnie byłoby nierealne, żeby jeśli to zrobić zgodnie z zasadami, aczkolwiek Amerykanie, którzy naciskali początkowo na wybory, mówimy o już prezydenturze Trumpa, trochę z tego postulatu jakby zeszli. Nie pamiętam, żeby ktoś ważny w Waszyngtonie powiedział w ostatnich dniach czy tygodniach o tym, że wybory powinny być przeprowadzone, ale na Ukrainie wszyscy się na te wybory przygotowują na wszelki wypadek, gdyby jednak miało do nich dojść. Gdyby się okazało, tak się że zaczęło mówić niedawno o tym, że tam właśnie są jakieś przygotowania do... To się już w 2023 roku też się mówiło. Gdzieś tam też były sygnały z administracji Bidena, że no, zróbcie te wybory. Więc na Ukrainie właściwie każda ważna partia polityczna zawsze jest gotowa na wybory. To jest ważne, żeby mieć speców od tych wyborów, doradców politycznych, ale też finanse na to. Więc gdyby te wybory miały się odbyć, dajmy na to za 3 miesiące, to ukraińskie główne partie będą do tego gotowe, nawet jeśli społeczeństwo tych wyborów nie będzie chciało, ale sojusznicy do tego stronę ukraińską zmuszą, bo się nagle okaże, że to jest warunek jakiegoś porozumienia, które jest dopuśćmy do zaakceptowania dla Ukrainy, ale warunkiem jest to, że będzie reset strony politycznej. W tym sensie do resetu by nie doszło, dlatego że, jak powiedzieliśmy, te wybory wygrałby prezydent Zełenski, patrząc na dzisiejszy rozkład głosów. Ta dyplomacja słonia w składzie porcelany prezydenta Trumpa spowodowała wzrost notowania Zełenskiego i on nie miałby z kim przegrać. Pytanie jest, co byłoby, czy były potem wybory parlamentarne, bo partia Zełenskiego, czyli Sługa Narodu, jest partią właściwie taką trochę wirtualnie istniejącą. Ona nie ma większości już w parlamencie, więc też jest kwestią czasu. Wiadomo, że będzie nowy projekt polityczny na miejsce Sługi Narodu. Zobaczymy. Co to będzie za projekt? To nazwa zostanie wymyślona, być może jest już Ale rozumiem partia prezydencka, partia Zełenskiego. Prezydencka, która trochę miałaby zresetować Sługę Narodu, która straciła popularność i jest partią, którą jest trudno wykorzystywać do efektywnego głosowania w parlamencie. A co dzisiaj... Wiemy, że niewiele wiemy, ale spróbujmy uporządkować, co wiemy na temat ewentualnych gwarancji bezpieczeństwa. Gdzie dzisiaj dla Ukrainy? Gdzie dzisiaj jesteśmy, co kto realnie deklaruje? Nie ma tych gwarancji i trwają poszukiwania i myślę, że Ukraina jest bardzo daleko od tego. Te gwarancje wymarzone przez Ukrainę to jest oczywiście artykuł 5 w ramach członkostwa w NATO, ale do tego nie dojdzie szybko i pewnie w jakiejkolwiek dającej się przewidzieć przyszłości. Ukraina szuka gwarancji bilateralnych, dwustronnych, ale ja też nie widzę tutaj żadnych chętnych, którzy w sytuacji otwartej wojny byliby w stanie Ukrainie te gwarancje bezpieczeństwa nadać. Gwarancje bezpieczeństwa, które w sytuacji otwartego konfliktu, znaczy Brytyjczycy podpisują umowę o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, które co obejmuje? Znaczy terytorium, które Kijów kontroluje, ale skoro na to terytorium spadają rakiety codziennie rosyjskie, to Wielka Brytania wysyła swoją armię na pomoc Ukrainie. Znaczy to jest dzisiaj trudne do jakiegokolwiek wyobrażenia. Ale padały deklaracje dotyczące może już nie gwarancji powojennych, ale tego utrzymania, pilnowania granicy. Tak? Tego, kto będzie... Tylko to wymaga zawieszenia ognia. Oczywiście, to wymaga zawieszenia ognia. Są dyskusje różne, które zainicjował jeszcze w ubiegłym roku prezydent Macron. Tak.
o tym, A że... czy coś się poza takimi ilością spotkań dużą i wieloma wypowiedziami, czy coś się z tego układa? Nie mamy tutaj ani żadnego jasnego planu. Mamy cały czas deklaracje polityczne, które być może są coraz bardziej konkretne, bo też mieliśmy kilka dni temu wizytę szefów sztabów brytyjskiego i francuskiego na Ukrainie i tu można powiedzieć, że to jest wizyta gdzieś tam także polowa, która być może ma też jakiś ogląd miejsc, gdzie siły europejskie miały być kiedyś dyslokowane, ale właśnie to kiedyś pozostaje pole do interpretacji, dlatego że dopóki nie będziemy mieć zawieszenia ognia, a nie będziemy mieć go szybko, bo Rosjanie go nie chcą, Rosjanie wykorzystują to jako swój ważny argument do wpływania i na Ukrainę, i na Zachód, więc dopóki nie będzie zawieszenia ognia, dopóty nie będzie europejskich sił pokojowych na Ukrainie, które zresztą miałyby ważne, one miały być siłami pokojowymi, czyli stabilizującymi, a nie takimi, które byłyby do walki, tak? Więc trochę cała dyskusja zaczęła się od punktu B, a nie od punktu A, bo punkt A jest punktem kluczowym i bez punktu A nie będzie punktu B. Tutaj pewnie wielomówiącą reakcją jest to, jak to Rosjanie komentują. Rosjanie się mianowicie z tego śmieją, zdając sobie sprawę, że wszystkie dyskusje dzisiaj są dyskusjami wyłącznie wirtualnymi. Rosja się nie zgodzi na siły europejskie. Jeśli już, to być może na siły pod egidą ONZ-u, na które Rosja miałaby wpływ, ale też nie wdające się przejść w przyszłości, bo Rosja ma cały czas, mówiliśmy o tym, swoje kluczowe cele wobec Ukrainy do zrealizowania i jest od nich cały czas bardzo daleko. Kiedy mówiliśmy o rozmowach amerykańsko-ukraińskich, właśnie nie zadałem ci jednego ważnego pytania. Na jakim etapie jest dzisiaj umowa o metalach i ziemiach rzadkich? Bo tam już były różne wersje. Ta ostatnia, która się pojawiła, miała być skrajnie niekorzystna dla Ukrainy. Zełenski, rozumiem, miał wysłać sygnał, że takiej umowy nie podpisze. Czy coś się... Gdzie dzisiaj z tym jesteśmy? Dokładnie w tym miejscu, jak powiedziałeś, w lesie, chyba coraz głębszym. Podczas spotkania w gabinecie owalnym miało dojść do podpisania umowy o minerałach. Potem stało się to, co się stało. Po kilku dniach pojawiła się deklaracja, że umowa jest gotowa do podpisania i na niższym poziomie zostanie podpisana. Do tego nie doszło. No i jakiś czas temu pojawiała się informacja, że Amerykanie kompletnie wywrócili ten draft porozumienia i teraz, jak mówi sam prezydent Zełenski, są tam warunki, które są dla Ukrainy nie do zaakceptowania. Co też spowodowało kilka dni temu gniewny komentarz Donalda Trumpa, który powiedział, że sobie tego nie wyobraża. No więc jesteśmy w kompletnym impasie. Czy twoim zdaniem po stronie amerykańskiej jest już taka jakaś refleksja? Rozumiem, że te 24 godziny od objęcia prezydentury przez Donalda Trumpa, podczas których miało doprowadzić do pokoju, minęły dosyć dawno i są w głębokiej, ciemnej dziurze. Myślę, że na poziomie prezydenta Trumpa jeszcze nie. On chyba cały czas wierzy w to, że uda się porozumienie jakieś z Rosją wynegocjować i że to będzie takie kompleksowe porozumienie dotyczące nie tylko Ukrainy, ale też pewnych elementów współpracy gospodarczej. Zdaje się, że Rosjanie karmią tym cały czas otoczenie Trumpa, w tym Steve'a Witkowa, który jest specjalnym wysłannikiem Trumpa i to on negocjował dwukrotnie z Putinem. Więc podejrzewam, że Trump prawdopodobnie cały czas uważa, że to jest osiągalne. Nie wiem, jak w przypadku sekretarza stanu Marka Rubio czy Steve'a Waltza, Mike'a Waltza, tego doradcy do spraw bezpieczeństwa. To są bystrzy ludzie, którzy znają politykę międzynarodową. Myślę też, że dostają odpowiednie doniesienia wywiadowcze, analizy wywiadu amerykańskiego na biurko i też doskonale wiedzą, w co grają Rosjanie, ale myślę, że ich narracja publiczna jest zupełnie inna niż to, co właściwie realnie myślą. Obserwując wypowiedzi Steve'a Witkoffa i reakcję na to, co robi z nim Trump, to nie mam wrażenia, żeby był przesadnie bystry. No, to jest na pewno facet, który odniósł wielki sukces w biznesie. Tak. Więc bym też tego nie doceniał go w tym sensie. To jest miliarder, prawda? Na rynku nieruchomości trudnym bardzo w branży biznesowej. To prawda, ale nie jest to dyplomata. Że że ktoś odnosi sukcesy w żużlu, nie znaczy, że w koszykówce jest równie dobry. No, ewidentnie dał się zmanipulować Putinowi, chyba że sam prowadzi jakąś nieprawdopodobną grę i publicznie mówi, że właśnie jak się wzrusza, bo przywiózł piękny obraz, a ten dobry Władimir się modlił za jego prezydenta.
No to jest pytanie, czy on w to wierzy, czy jednak w to nie wierzy. Cały ten wywiad pewnie był jednak nie stawiający go w najlepszym świetle jako osobę, która zna, rozumie Rosję i wie, jak należy czytać sygnały, które płyną z Kremla. Myślę, że każdy początkujący student Rosji powinien wiedzieć, że to jest gra rosyjska, pewna taktyka zmierzająca do oszukania przeciwnika, a nie partnera po tej drugiej stronie, więc cała też narracja, która potem została wykorzystana przez media propagandowe kremlowskie. Tam padło wiele deklaracji, które były korzystne dla strony rosyjskiej, więc byłoby dziwne, gdyby Kreml ich nie wykorzystał. Podsumujmy. Rozumiem, że tak naprawdę jesteśmy dalej bardzo daleko od, prawdopodobnie, nic nie wskazuje na to, żeby porozumienie pokojowe mogło być osiągnięte, czy nawet zawieszenie broni, żeby mogło być osiągnięte. W każdym razie nie ma żadnych sygnałów chyba tego. Relacje amerykańsko-rosyjskie się poprawiają. Rosja została wzmocniona. Jednocześnie bardzo wzmocniła się pozycja Wołodymyra Zełańskiego. I myślę, że Rosjanie w negocjacjach z Trumpem będą chcieli utrzymać u niego tą nadzieję czy iluzję, że jakieś porozumienie jest osiągalne, żeby te rozmowy kontynuować, bo jak mówiliśmy, one wzmacniają Rosję. Więc być może coś drobnego znowu Trump dostanie. Wcześniej udało się osiągnąć, to też nie jest dotrzymywane, to 30-dniowe porozumienie, jeśli chodzi o Morze Czarne i atakowanie infrastruktury energetycznej ukraińskiej. Ono nie jest dotrzymywane przez stronę rosyjską. Więc jeśli Rosja chce, żeby te negocjacje trwały, no to wcześniej czy później coś będzie musiała Trumpowi zaoferować, a jeśli nie, no to pytanie jest, na które ja odpowiedziała nikt chyba w świecie, może nawet prezydent Trump, póki co nie znamy, to znaczy, co w tej sytuacji zrobi Trump. Czy będzie, tak jak kilkukrotnie już mówił, to wobec tego trzeba będzie Rosję do tego zmusić, nakładając na nią nowe sankcje, czy może nie. Jak wiemy, akurat Rosja cłami obłożona przez Trumpa nie została jako jedno z bardzo nielicznych państw na świecie. Co nie znaczy, że pojutrze nie zostanie objęta, a 4 dni później te cła nie zostaną zniesione. Ale te cła nie zostaną na Rosję nałożone, podobnie jak nowe sankcje, na przykład na rosyjski sektor energetyczny, a tutaj Amerykanie mieliby duże pole do popisu, gdyby tylko była taka wola polityczna. Tak. No cóż, miejmy nadzieję, że ta wola polityczna w przypadku fiaska rozmów z Putinem jednak w Waszyngtonie będzie. Bardzo ci dziękuję. Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję serdeczne. Dziękuję Państwu. Przypominam, że zaczęła się rekrutacja do kolejnej edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Serdecznie Państwa zapraszam. Zajrzyjcie na stronę www.szkolaprzywództwa.pl. Zobaczcie, jacy tam są wykładowcy, jakie tematy, jaki program. Zachęcam. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Nagraj to w blisko.